Cześć wszystkim i witam po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj tematyka tego odcinka będzie zupełnie inna niż zwykle, ponieważ dzisiaj będziemy mówić o metodach, jakich możemy używać w nauce języka polskiego, czy też innych języków obcych. Podzielę się z Wami moim doświadczeniem jako nauczyciel języka polskiego, ale też jako uczeń języków obcych. Ja obecnie mówię oczywiście w moim ojczystym języku, czyli w języku polskim, ale mówię też w języku angielskim i w języku hiszpańskim i obecnie uczę się języka niemieckiego i francuskiego. A więc zobaczycie dziś porady z dwóch różnych perspektyw. Z perspektywy nauczyciela i z perspektywy ucznia. Zaczynamy. Punkt pierwszy to posiadanie jakiegoś systemu i regularna nauka. Zacznę od tego systemu. Chodzi mi o to, że powinniśmy uczyć się języka polskiego w jakiejś kolejności, żeby to nie były przypadkowe lekcje, ale żeby to był przemyślany plan nauki. To na pewno będzie bardzo pomocne. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia w tym, jeżeli język polski jest jego pierwszym językiem obcym, to tutaj na pewno bardzo pomocne byłoby mieć nauczyciela i mieć lekcje na przykład indywidualne, a jeśli ktoś preferuje, no to też są dostępne kursy grupowe, czy online, czy jeżeli ktoś mieszka w Polsce, też może pójść do szkoły językowej i odbyć taki kurs stacjonarnie. I tutaj to zależy od Waszych preferencji, bo jeśli chodzi o kurs grupowy, to jest to, można powiedzieć, trochę lżejsza, spokojniejsza metoda, ponieważ uwaga nauczyciela nie jest skupiona tylko na Was. Jest też skupiona na innych członkach kursu, na innych członkach grupy. Kiedy macie lekcje indywidualne, lekcja trwa na przykład 50 minut. Następnie chciałbym powiedzieć o regularnej nauce. Jest to bardzo ważne. Wiem, że często nie mamy wystarczająco czasu albo nie tyle, ile byśmy chcieli, ale warto nawet poświęcić te 10 czy 15 minut na powtórzenie nowej struktury gramatycznej czy nowego słownictwa z jakiejś lekcji. Uwierzcie, że te 10, 15 czy 20 minut zrobi różnicę, ponieważ będziecie lepiej mogli utrwalać i szybciej zapamiętać nowe słowa, czy nowe zagadnienie, czy nową strukturę gramatyczną. I proszę pamiętajcie o tym, żeby poświęcać ten czas na naukę samemu w domu poza lekcjami, ponieważ nawet kiedy macie 2 razy czy 3 razy w tygodniu lekcje z nauczycielem indywidualne czy lekcje grupowe, ale nie poświęcacie czasu w domu na naukę, będzie bardzo trudno zapamiętać czy nowe słownictwo, czy nowe struktury gramatyczne. Nauka w domu samemu bardzo przyspiesza proces nauki języka. Mówię to jako nauczyciel, ale też jako uczeń języków obcych. I co możecie robić w domu? Oczywiście jest to nauka nowego słownictwa przez czytanie swoich notatek, ale jest też dużo aplikacji, gdzie można stworzyć swoje fiszki, czy pobrać już gotowe talie z fiszkami, ze słownictwem. Powtarzanie struktur gramatycznych, robienie ćwiczeń gramatycznych. Te wszystkie aktywności przyspieszą proces nauki. I pamiętajcie jeszcze, żeby regularnie wracać do starych lekcji. Kiedy macie więcej czasu, warto jest otworzyć zeszyt, warto jest otworzyć swoje notatki i wrócić do drugiej, trzeciej, czwartej lekcji, ponieważ kiedy nie będziemy tego robić, istnieje duża szansa, że zapomnimy to, czego się nauczyliśmy. Punkt numer 2 to otaczanie się językiem, próba jak najczęstszego kontaktu z językiem
czy z kulturą. W jaki sposób? Czytanie książek, czytanie artykułów, czytanie wiadomości, czytanie gazet. Następnie, żeby ćwiczyć też naszą inną sprawność, którą jest słuchanie, możemy oglądać filmy na YouTube, możemy oglądać filmy na Netflix z napisami. Na YouTube też dostępna jest opcja napisów, czy oglądać telewizję, na przykład wiadomości, czy programy rozrywkowe według. Następnie, żeby ćwiczyć też inną sprawność, którą jest słuchanie, możemy oglądać filmy na YouTube. W wielu przypadkach jest dostępna opcja napisów. Filmy na Netflix, tam zawsze są dostępne napisy, czy telewizję, na przykład wiadomości, czy programy rozrywkowe. W moim przypadku ta metoda, czyli oglądanie filmów na YouTube, była przełomowa. Ja, nie mieszkając w hiszpańskojęzycznym kraju czy w anglojęzycznym kraju, doszedłem do momentu, gdzie rozumiałem już prawie wszystko. Mogłem oglądać filmy bez napisów na różne tematy i rozumiałem prawie wszystko. A co najważniejsze, rozumiałem kontekst. Jeśli temat był bardzo skomplikowany, to czasami było oczywiście słownictwo, które musiałem po filmie czy w czasie filmu sprawdzić, ale kontekst był zrozumiały. I chciałbym Wam powiedzieć jeszcze o doświadczeniu mojego ucznia. Mój uczeń nie mieszka jeszcze w Polsce, mieszka w Hiszpanii, ma żonę Polkę i właśnie tą metodą, czyli oglądanie filmów na YouTube, czy oglądanie telewizji polskiej, czy oglądanie filmów na Netflixie z napisami, poprawił swoją umiejętność słuchania bardzo, bardzo. Rozumie teraz naprawdę bardzo dużo, nie mieszkając w Polsce, więc mówi mi, że często już może rozumieć taką naturalną konwersację między jego żoną a jego teściową. I kolejną opcją jest słuchanie muzyki. Tutaj możemy otworzyć sobie tekst piosenki, podkreślać i potem tłumaczyć nowe słowa i tłumaczyć cały tekst piosenki. I punkt numer 3 to rozmowa, komunikacja. I tutaj, jeżeli mieszkacie w Polsce, macie bardzo dużo możliwości. Jeżeli macie na przykład partnera, żonę, męża, chłopaka czy dziewczynę, próba komunikacji właśnie w języku polskim. W codziennych sytuacjach, kiedy idziemy do sklepu, do kina, do restauracji, kiedy jesteśmy na dworcu, to też próba mówienia w języku polskim. I proszę, nie bójcie się, że będziecie popełniać błędy, bo to jest zawsze normalna rzecz. I pamiętajcie, że na pierwszym miejscu jest komunikacja, a potem możecie myśleć o gramatyce, o poprawności gramatycznej. My jako Polacy bardzo doceniamy, kiedy obcokrajowiec chce uczyć się naszego języka i próbuje się komunikować w naszym języku. I pamiętajcie, że żeby nie popełniać błędów, na początku musimy je popełniać. Uczymy się na naszych błędach. I co jeżeli nie mieszkasz w Polsce? Oczywiście, kiedy masz lekcje indywidualne z nauczycielem, czy też kurs grupowy, masz kontakt z językiem, ale dobrze by było mieć ten kontakt częściej. I tutaj dobrze by było poszukać partnera do rozmowy, czyli uczyć się w tandemie. Na czym to polega? Na przykład twoim językiem ojczystym jest język angielski i chcesz nauczyć się języka polskiego, a więc szukasz osoby, Polaka, który chce nauczyć się języka angielskiego. I wtedy możecie się umówić, że będziecie mieli dni, gdzie będziecie mówić tylko po polsku,
a więc twój partner będzie pomagać ci w języku polskim, a będziecie mieli dni, gdzie będziecie mówić tylko po angielsku i ty będziesz pomagać twojemu partnerowi w języku angielskim. I mogą być to wiadomości tekstowe, ale mogą to też być wiadomości głosowe. I jak znaleźć takiego partnera? Tutaj przychodzą nam z pomocą aplikacje, które pojawią Wam się tutaj na ekranie, ale są też grupy na Facebooku, gdzie osoby szukają właśnie takiej wymiany językowej. I na koniec jeszcze bardzo, ale to bardzo ważna rzecz z mojego doświadczenia jako ucznia. Ważne jest, żeby lubić, żeby pokochać proces nauki języka i żeby cieszyć się codziennym procesem, cieszyć się też z odkrywania, z poznawania nowych rzeczy. To pomogło mi bardzo, ale to bardzo w nauce języka hiszpańskiego. Ja, kiedy uczyłem się czegoś nowego, kiedy zaczynałem nową lekcję, nowe zagadnienie gramatyczne, czy uczyłem się nowego słownictwa, to byłem szczęśliwy. Dlatego nauka języka hiszpańskiego nie zajęła mi dużo czasu. Wiem, że nie mówię jeszcze perfekcyjnie. Oczywiście popełniam błędy, bo nie jest to mój język ojczysty, ale mogę rozmawiać na wszystkie tematy i cały czas, kiedy uczę się jeszcze czegoś nowego, to cały czas się cieszę, czerpię radość z tego. Tak samo mam teraz z językiem francuskim czy z językiem niemieckim. Kiedy zaczynam każdą kolejną lekcję, jestem szczęśliwy. Jest to moje hobby. I to już jest wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Na koniec chciałbym Was poprosić o podzielenie się Waszymi doświadczeniami związanymi z nauką języka, czy języka polskiego, czy innych języków obcych. Chciałbym, żebyście napisali mi, jakich Wy używacie metod w nauce. I na koniec jeszcze jedna prośba. Jak zawsze bardzo proszę o zostawianie łapek w górę, subskrypcji i właśnie komentarzy dzisiaj z Waszymi doświadczeniami, ponieważ jest to dla mnie bardzo interesujące, ale też bardzo pomocne w rozwoju mojego kanału. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następną niedzielę. Cześć!